Cześć, witajcie, z tej strony Suert. Jak co tydzień zapraszam na film, w którym zebrałem najciekawsze newsy ze świata gier. Znajdziecie tutaj wiadomości dotyczące najnowszych produkcji, informacje odnośnie rozszerzeń premier tygodnia, a także zapowiedzi zupełnie nowych tytułów. Wszystkie dzisiejsze zapowiedzi nowych gier pochodzą z wydarzeń Nintendo Direct i THQ Nordic Digital Showcase. Zaczynamy! Podczas czwartkowego pokazu Nintendo Direct Partner Showcase ogłoszono, że Chronos The New Dawn od krakowskiego studia Bloober Team otrzyma wydanie na Nintendo Switch 2. Przy okazji poznaliśmy też oficjalną datę premiery. Obiecujący survival horror zadebiutuje także na PC, PS5 i Xboxach Series X i S już 5 września. Przypomnę, że akcja Chronos The New Dawn osadzona jest w postapokaliptycznej Polsce. Główna bohaterka, zwana podróżniczką, wykorzystuje zakrzywienia czasoprzestrzeni, aby podróżować do Polski z lat 80. Jak na survival horror przystało, w grze nie będziemy narzekać na nadmiar amunicji, a pokonywanie wrogów będzie wymagało pewnej dozy sprytu i taktycznego myślenia. The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered zadebiutował w kwietniu na PC i konsolach. Kilka dni temu Bethesda pochwaliła się wybranymi statystykami związanymi z popularnością odświeżonej wersji. Okazuje się, że w remaster Obliviona zagrało już ponad 9 milionów użytkowników na wszystkich platformach. Oznacza to oczywiście, że pod uwagę brane są także osoby, które zainstalowały edycję dostępną w ramach usługi Game Pass. Dane na temat sprzedaży nie zostały bowiem udostępnione. Odświeżony Oblivion jest stale rozwijany przez deweloperów. Niedawno na Steama trafiła wersja beta aktualizacji 1.2, która wprowadza sporo istotnych i wyczekiwanych usprawnień, a przede wszystkim eliminuje wiele problemów z optymalizacją. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami EA zorganizowało w czwartek pełnoprawny pokaz trybu wieloosobowego w Battlefield 6 i wszystko wskazuje na to, że seria powraca w formie, którą pokochali fani trzeciej i czwartej odsłony. Przede wszystkim potwierdziła się data premiery. Gra zadebiutuje 10 października na PC, PS5 i Xboxach Series X i S. Omówiono też część map, 4 klasy, zaawansowaną destrukcję, tryby, a nawet powrót trybu Battlefield Portal. Oto garść szczegółów z pokazu. Na premierę dostaniemy 9 map, w tym remake kultowego Operation Firestorm z trójki. Dostępne tryby obejmą podbój, szturm, przełamanie, deathmatch, drużynowy deathmatch oddziałów, dominację, króla wzgórza oraz nowe escalation. Więcej map i trybów otrzymamy w ramach darmowych aktualizacji. Powraca lubiany przez fanów system klas z opcjami inspirowanymi trójką i czwórką. Mamy więc szturmowca, technika, wsparcie i zwiadowcę. Nowy system Grab and Revive pozwala przesuwać powalonych kompanów po ziemi w trakcie ożywiania. Do gry dołączają nowe mechaniki niedostępne w odsłonach, na których szóstka się wzoruje. Gracze mogą wychylać się zza osłon, opierać broń na przeszkodach i kucać podczas sprintowania. System destrukcji ma być nie tyle widowiskowy, ale wpływać na rozgrywkę, otwierając nowe możliwości. Pojazdy mają się wydawać odpowiednio ciężkie, ale jednocześnie być łatwe w prowadzeniu. Twórcy zaznaczają, że ich mistrzowskie opanowanie będzie jednak wymagało sporych umiejętności. Dowiedzieliśmy się też, że powróci Portal, czyli tryb wprowadzony w Battlefield 2042, który pozwala graczom na tworzenie własnych map. Na koniec jeszcze informacja o testach beta. Te odbędą się w dniach od 7 do 17 sierpnia i będą podzielone na 3 tury. 28 lipca zadebiutował update do Witchfire zatytułowany Webgrave. Jest to największa dotychczasowa aktualizacja do omawianej gry. Patch wprowadza do Witchfire 2 nowe poziomy gnozy. Dla przypomnienia, im jest on wyższy, tym więcej obszarów możemy odblokować i więcej ukrytych rzeczy zobaczyć, co zapewnia dostęp do lepszych łupów, ale też tym bardziej wiedźma zaczyna nas szanować i tym samym posyła w naszą stronę coraz trudniejsze wyzwania. Do gry trafiła też strzelba nazwana Nemesis. Aktualizacja dodaje również nowy region rozmiarami przebijający każdy z tych, które obecnie są w grze, który zamieszkują zupełnie nowi wrogowie. Capcom wprowadził zmiany do harmonogramu dostaw nowości, jakie trafią do Monster Hunter Wilds w najbliższych miesiącach. Część z zawartości, która rozbuduje fazę endgame, trafi do gry szybciej niż planowano. Aktualizację 1.0.21 zaplanowano na 13 sierpnia. Wprowadzi ona do gry przede wszystkim nowy poziom trudności, nowy system nagród obejmujący talizmany z losowymi kombinacjami umiejętności, poprawki w balansie broni, a także nieokreślone ogólne usprawnienia.
Kolejna duża aktualizacja z nowym potężnym bossem ukaże się pod koniec września. Czwarty i ostatni w tym roku duży patch zaplanowano na zimę. Oprócz nowego przeciwnika wprowadzi on także kolejne, jeszcze bardziej wymagające zlecenia łowieckie. Capcom zapewnia, że każda z aktualizacji obejmie również ogólne poprawki w działaniu gry. Choć Clair Obscur Expedition 33 pozostaje jedną z najlepiej ocenianych gier tego roku, to twórcy cały czas dopieszczają swoje dzieło. Kilka dni temu wypuścili oni aktualizację, która czyni rozgrywkę jeszcze przyjemniejszą. Największą zmianą, którą wprowadza patch 1.4.0 jest dodanie funkcji Battle Retry, umożliwiającej natychmiastowe powtórzenie walki po jej zakończeniu. Przypomnę, że dotychczas po porażce rozpoczynaliśmy rozgrywkę w ostatnim punkcie zapisu. Twórcy sami przyznają, że nowa funkcja była najbardziej wyczekiwaną zmianą przez graczy. Kolejne istotne usprawnienia dotyczą przejrzystości interfejsu. Teraz koszt punktów luminy dla każdego piktu został wyraźnie oznaczony w menu, pozwalając lepiej rozplanować ich przydzielanie. Dodatkowe oznaczenie otrzymały także plamy żywiołów Lune, przez co rozgrywka tą postacią będzie czytelniejsza. W menu będziemy mogli włączyć także opcję automatycznego odtwarzania dialogów, dzięki czemu nie będzie trzeba klikać dalej po wypowiedzi każdej z postaci. Dodano również osobne suwaki głośności dla eksploracji i walki. Zmiany dotyczą również kwestii graficznych. Dodano funkcję generowania klatek oraz tryb niskiego opóźnienia podczas grania z włączonym upscalingiem. Twórcy zapewniają, że rozgrywka będzie płynniejsza, a input lag niższy. 29 lipca w ramach wczesnego dostępu zadebiutowała gra Grounded 2, czyli kontynuacja ciepło przyjętego survivalu od studia Obsidian Entertainment. Sequel z łatwością pobił rekord popularności poprzednika, przyciągając na premierę ponad 49 000 użytkowników Steama jednocześnie, a więc o 17 000 więcej niż jedynka w szczytowym momencie popularności. Wynik robi wrażenie, tym bardziej, że gra jest dostępna w ramach abonamentu Game Pass. Dwójka nie oferuje drastycznych zmian w stosunku do poprzednika. Gracze wcielają się w bohaterów, którzy zostali pomniejszeni i wrzuceni do zarośniętego ogrodu. Głównym zadaniem jest walka o przeżycie w obliczu zagrożeń czających się w gęstwinie trawy. Im głębiej się w nią zapuścimy, tym lepszego sprzętu będziemy potrzebować. Zdaniem fanów serii ewolucja rozwiązań z pierwszej części okazała się udanym pomysłem, choć gra zawodzi pod względem technicznym. W krytycznych recenzjach zwraca się uwagę na charakterystyczne przypadłości silnika Unreal Engine 5, spadki klatek i chwilowe zacięcia ekranu. Problemem dla polskich graczy może być dodatkowo brak polskiej wersji językowej. Twórcy zapowiedzieli, że trzeba będzie na nią poczekać do przyszłego roku. Po tym jak gra planszowa Gloomhaven odniosła sukces artystyczny i komercyjny, z czasem doczekała się następczyni w postaci Frosthaven. Podobnie jak pierwowzór, również druga z wymienionych pozycji została zaadoptowana do formy gry wideo. Mówimy tutaj o produkcji pod tym samym tytułem, łączącej elementy RPG i taktycznej gry turowej. W grze Frosthaven akcję oglądamy w widoku izometrycznym. Produkcja przenosi nas do mrocznego uniwersum fantasy wykreowanego na potrzeby Gloomhaven. Osadzoną w nim historię poznajemy, realizując zadania w ramach kampanii fabularnej. Gra została wydana w ramach wczesnego dostępu na platformie Steam. Niestety zabrakło w niej języka polskiego. Dodam jeszcze, że w okolicach premiery omawiany tytuł zbierał mieszane opinie od graczy. 31 lipca zadebiutowała gra Ninja Gaiden Ragebound. To platformówka akcji 2D będąca spin-offem cyklu Ninja Gaiden opracowana przez autorów ciepło przyjętego Blasphemous. W Ninja Gaiden Ragebound akcję oglądamy z boku i wcielamy się w Kenjiego Mozu, który pod nieobecność Ryu Hayabusy broni jego rodzinnej wioski przed inwazją demonów. W okolicach premiery tytuł zbierał bardzo pozytywne opinie od użytkowników platformy Steam. Zupełnie nieoczekiwanie podczas THQ Nordic Digital Showcase firma wypuściła Titan Quest 2 we wczesnym dostępie. Wydawca już wcześniej zaznaczył, że gra w pierwszej kolejności zadebiutuje w Early Access na Steam oraz Epic Games Store i stanie się to już tego lata. Do tej pory THQ Nordic milczało w sprawie daty premiery, a teraz okazało się, że firma postawiła na Shadow Drop i ogłosiła, że gra jest już dostępna do kupienia we wczesnym dostępie. Warto zaznaczyć, że tytuł cieszy się całkiem sporym zainteresowaniem. Dzień po premierze w szczytowym momencie na Steamie w grze przebywało około 20 000 graczy jednocześnie. Titan Quest 2 zbiera przy tym bardzo pozytywne opinie od użytkowników. Gracze chwalą wykonanie i grywalność. Niestety pojawiają się komentarze, że nawet jak na wczesny dostęp to zawartości jest bardzo mało. Ponoć to, co oferuje w tej chwili Titan Quest 2 wystarcza na raptem 4 do 6 godzin.
W ramach transmisji Nintendo Direct zapowiedziano nową odsłonę serii turowych JRPG, za którą odpowiedzialna jest firma Square Enix. Zdradzono, że premiera Octopath Traveler Zero nastąpi jeszcze w tym roku, a konkretnie 4 grudnia na konsolach PS4, PS5, Xbox Series X i S, Nintendo Switch i Nintendo Switch 2 oraz PC. Nowa gra z wysoko ocenianego cyklu Octopath Traveler nie bez powodu ma w tytule cyfrę 0. Deweloperzy zaznaczają bowiem, że gracze zaczną od całkowitego zera, co przejawiać się ma chociażby w obecności kreatora postaci. Po raz pierwszy w historii serii będziemy mogli zaprojektować własnego bohatera, a nie wybierać spośród postaci stworzonych przez deweloperów o konkretnym pochodzeniu i ścieżce fabularnej. Akcja Octopath Traveler Zero ma rozgrywać się jakiś czas przed wydarzeniami ukazanymi w jedynce w Królestwie Orstera. Nie podano zbyt wielu konkretów na temat samej fabuły gry, ale ogólnie rzecz biorąc, produkcja skupi się na historii odrodzenia i zemsty związanej z boskimi pierścieniami oraz najeźdźcami, którzy zabrali dom wspierającemu protagonistę ludowi Ostery. Pierwszą grą zaprezentowaną podczas czwartkowej transmisji Nintendo Direct okazała się nowa produkcja należąca do znanej marki Capcomu o łowcach olbrzymich bestii. Trzecia część podserii z gatunku turowych RPG Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection zadebiutuje w przyszłym roku na PC i konsolach PlayStation 5, Xbox Series X i S oraz Nintendo Switch 2. Trójka opowie historię dwóch narodów zmierzających ku zagładzie, jakimi są Azuria i Vermeil. Odkrycie tajemniczego jaja wzbudza nadzieję na zażegnanie wyniszczającego konfliktu, jako że wykluwa się z niego dawno wymarły potwór Ratalos. Chwilę po jego narodzinach ujawnia się jednak kolejne stworzenie, będące bliźniakiem smoka, co już jest niepokojącą oznaką. Potwory mają bowiem to samo znamię co bliźnięta Skyscale Ratalos, stanowiące zapowiedź zniszczenia i nawiązanie do wojny domowej toczonej 200 lat wcześniej. Gracz wcieli się w rolę dziedzica rodu Azurii, który dzięki swoim specjalnym zdolnościom staje się jeźdźcem jednego z narodzonych Ratalosów. Seria The Guild powraca po 3 latach od nie do końca udanej premiery trzeciej głównej odsłony cyklu. W The Guild Europa 1410 ponownie zajmiemy się budowaniem kariery w średniowiecznym mieście. Odpowiedzialne za grę studio Ashbourne Games zapowiada powrót do korzeni serii. Głównym celem gry będzie oczywiście założenie dynastii i zagwarantowanie jej wysokiej pozycji oraz szans na przetrwanie. Aby się to udało, będziemy musieli wyspecjalizować się w jakimś fachu. W nowej części zostaniemy m.in. handlarzem, rabusiem czy członkiem Straży Miejskiej. The Guild Europa 1410 nie ma jeszcze terminu premiery, a jedyną z wymienionych platform docelowych są PC-ty. Zgodnie z tradycją serii w grze nie zabraknie trybu wieloosobowego, tym razem nawet dla 12 graczy. Podczas transmisji THQ Nordic Digital Showcase zapowiedziano remaster Sacred 2 Fallen Angel. Odświeżony tytuł ukaże się na PC-tach i najnowszych konsolach. Zgodnie z oficjalną zapowiedzią zremasterowana edycja obejmie wszystkie dodatki oraz pomniejszą zawartość wydaną po oryginalnej premierze. Oryginalne Sacred 2 zadebiutowało w 2008 roku i zostało dość ciepło przyjęte przez fanów pierwszej części. W grze trafiamy do fantastycznej krainy Ankaria, spustoszonej przez wojny i polityczne intrygi. Studio Gunfire Games i THQ Nordic opublikowały pierwszy zwiastun Darksiders 4, czyli nowej odsłony gier akcji reprezentujących podgatunek slasherów. Data premiery nie jest znana, ale tytuł zmierza na PC, PS5 i Xboxy Series X i S. Zgodnie z tytułem serii głównymi bohaterami są w niej jeźdźcy apokalipsy. W nowej części powracają wszyscy protagoniści z poprzednich gier. Zgodnie z kartą produktu na Steamie możemy się wcielić w dowolnego z nich, a każdy ma wyjątkowy oręż i style walki. Składające się z zaledwie 10 osób niemieckie studio Paraglacial pokazało światu grę, która zapowiada się niezwykle ambitnie. Fate Keeper to liniowe, imponujące wizualnie RPG z dużym naciskiem na satysfakcjonującą walkę wręcz, które stylistyką przypomina kultowe Dark Messiah of Might and Magic. Główny bohater będzie musiał obronić swój lud przed różnorakim plugastwem wychodzącym z głębin ziemi, m.in. orkami i krwiożerczymi bestiami. Twórcy obiecują, że w kontekście walki wachlarz ciosów i możliwości wykracza daleko poza standardowy zestaw szybkich i silnych ataków, a kluczowe będzie odczytywanie ruchów przeciwników. Nie zabraknie rozczłonkowania i efektownych finisherów. Bohater może też korzystać z magii. Podstawowy ruch to odepchnięcie wrogów czymś w rodzaju telekinezy, ale twórcy zapowiadają też możliwość kontrolowania mocy ognia czy lodu, a także rozbudowane interakcje między tymi żywiołami. Co ciekawe, nie zabraknie też zagadek.
Jeśli chodzi o elementy RPG, będzie ekran z wyposażeniem postaci z wieloma slotami do wypełnienia ekwipunkiem, mnóstwo liczb, statystyk i atrybutów oraz drzewko rozwoju. I to tyle na dziś. Pozostaje jeszcze zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier. Zachęcam do subskrypcji, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco. A teraz żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!